80% marek deklaruje, że mierzy sprzedaż ze swoich działań influencer marketingowych, jednakże tylko na 20%, bo to wszystko dzieje się w zależności od celu. Ponieważ współpraca z influencerem to może być tworzenie user-generated content, to może być budowanie świadomości marki. W ogóle pamiętam, że tak mnie wręcz zdziwiło, że ludzie się wspierają, doceniają, dobrze o sobie mówią, również o mnie, więc to było takie jakby wzmacniające uczucie. U nas ważne jest właśnie i ta komunikacja, i znajomość tych social mediów, ale też te umiejętności analityczne, żeby rozumieć dane. I wtedy stwierdziłam, że jednak nie, że już mi się to znudziło i rzuciłam pracę i rozpoczęłam swoją markę odzieżową. Od juniora do Digital Pro. Cześć, nazywam się Adam Chudzik i to jest kolejny odcinek z cyklu Od juniora do Digital Pro. No wszyscy wiemy, jak ważne są social media. Temat influencer marketingu często pojawia się na tapecie, więc postanowiłem podjąć ten temat z najwłaściwszą osobą, która jest ekspertem w tym temacie. Cześć Monika, fajnie, że zgodziłaś się ze mną spotkać. Cześć Adam. To teraz ja się przedstawię. Tak, właśnie to była kolejna prośba. Ja tylko powiem ze swojej strony, że z Moniką biznesowo współpracowaliśmy. Napisaliśmy też wspólnie artykuł o influencer marketingu. Sporo czasu i energii w to włożyliśmy. Myślę, że wyszło wtedy fajnie. Ludzie to czytali, widziałem po analizach. Więc ja myślę, że to teraz taki upgrade robimy i po prostu zrobimy aktualizację. Może inne tematy poruszymy. Tak, pod naszą grupę docelową. Także tak, Monika, przedstaw się proszę, powiedz trochę o swoim doświadczeniu, jak zaczynałaś i co teraz robisz. No dobrze, no to tak, nazywam się Monika Jabłońska i aktualnie pracuję jako dyrektor regionalny w agencji influencer marketingowej. I ta agencja, nasze usługi, specjalizujemy się w kampaniach influencer marketingowych dla sklepów internetowych i nasze kampanie opieramy o dane, tworzymy autorską technologię, która właśnie nam to umożliwia. Także tak pokrótce. I drugie pytanie to było? Jak do tego doszło? Słuchaj, tak jak rozmawialiśmy, mamy oczywiście jakiś tam schemat ustalony, ale jak nas rozmowa Monika poniesie, ja nie chcę, żeby to były sztywne rozmowy sztywniaków. Tak. Znaczy ja myślę, że naturalnie po prostu. Ja myślę, że powiedzmy, że chodzi o Metapik, bo jeżeli ktoś chciałby sobie popatrzeć, zgłębić temat, poczytać coś o was, to chyba nie jest tajemnica. Jakby śmiało o tym mówimy. Powiedz Monika może, bo mówię, to jest od juniora do Digital Pro, czyli będziemy mieli znów takie dwa moduły. One się pewnie będą ze sobą mieszać, ale dla mnie jest kluczowe, tak jak rozmawialiśmy, żeby pokazać też drogę. No bo masz teraz kawał już zespołu, rozmawialiśmy, kawał rynku, za który odpowiadasz, ale stawiam śmiałą tezę, że ludzi będzie interesować tylko pokrótce, tak? Jak do tego doszło w ogóle, tak? Jakie wykształcenie u ciebie jest i później jak mniej więcej takie kluczowe etapy rozwoju twojej kariery. Tak, bo to jest ciekawe. Dobrze, więc ścieżka nie była zaplanowana, więc ogólnie w życiu podążam za flow, aczkolwiek staram się budować solidną bazę. Dlatego też na studio poszłam na SGH, ale to właśnie to nie było w jakiejś konkretnej intencji, po prostu miałam zdolności matematyczne i to była dla mnie taka naturalna droga. Tam jakby wiedza. Jaki kierunek, Monika? Stosunki międzynarodowe. Tam wiadomo, to się jakby tam się robi z różnych zakresów, się realizuje przedmioty i na koniec deklarujesz jakby, który pakiet chcesz mieć na tej pracy magisterskiej i wpisane, który się kierunek ukończyło. Więc ja miałam te stosunki międzynarodowe, a specjalizację zrobiłam z zarządzania marketingowo-logistycznego. I tak szczerze mówiąc, to przez tam pierwsze jakieś
2-3 lata to tak nie bardzo wiedziałam, co ja tam robię. I dopiero jak wyjechałam na rok na wymianę do Niemiec, na Uniwersytet w Konstancji, gdzie również studiowałam ekonomię, to tam troszeczkę jakby się zmieniła sytuacja i myślę, że to miało związek z tym, że zupełnie jakby było po pierwsze inne podejście ludzi do siebie wzajemnie na uczelni, gdzie u nas to był taki trochę vibe hejtowania i umniejszania. Natomiast tam, co w ogóle pamiętam, że tak mnie wręcz zdziwiło, że ludzie się wspierają, doceniają, dobrze o sobie mówią, również o mnie, więc to było takie jakby wzmacniające uczucie. I też te przedmioty, które tam były prowadzone, no to po prostu one jakoś mnie zaczęły interesować. Czy to było po niemiecku, Monika? Wykłady były po niemiecku? Ty Część znałaś było po język? niemiecku, część było po angielsku, ale głównie było po niemiecku. Okej, a znałaś język, jak Wyjechałam, wyjeżdżał? bo trzeba było zdać egzamin z niemieckiego na Okej. SGH-u, który po prostu był wtedy jakimś postrachem, więc tak z koleżanką sobie siedziałyśmy wieczorem w jakiejś kawiarni i tak, no to chyba musimy jechać do Niemiec. Taka to była ta ścieżka. I jak wróciłam stamtąd, to jakoś po prostu weszłam w logistykę. I bardzo zainteresowałam się logistyką. Także już pod koniec studiów zaczęłam pracować jako spedytor międzynarodowy w Morski. I także tutaj no, studia miały znaczenie u mnie, tak, jeśli chodzi o jakąś tam ścieżkę kariery. Następnie no, dalej rozwijałam się w tej logistyce i poszłam do dystrybucji, wtedy nazywało się ABC Data, z Znam. branży IT. I tam najpierw do działu logistyki na zakupy, następnie tam zostałam product managerem, już właśnie też gdzieś tam wychodząc z tej logistyki, bardziej w jakieś takie działania marketingowe też, dealowanie produktami na rynku. I wtedy stwierdziłam, że jednak nie, że już mi się to znudziło. No i rzuciłam pracę i rozpoczęłam swoją markę odzieżową. O, to tego nie wiedziałem, nie pochwaliłaś mi się nigdy. I jak poszło? Tak, bo jeszcze właśnie jak już skończyłam SGH, to zaczęłam takie, no nie wiem, studia czy coś, to było takie studium projektowania i kostiumografii, więc tam uczyłam się projektować, bo tak jakby no długo gdzieś tam ta zajawka za mną chodziła i gdzieś jak sobie to robiłam hobbystycznie, więc tam poszłam do tego studium no i otworzyłam swoją markę odzieżową i tak myślę, że 5-6 lat się tym zajmowałam, że to już było jakby takie to moja taka stała praca. No i jakby świetnie wszystko szło i bardzo dobrze wspominam ten okres, aczkolwiek no, będąc taką jednoosobową działalnością i ja jestem też taka, że no zawsze tak jakby chcę na grubo od razu, także nie potrafiłam sobie tak tym zarządzić, żeby jednak móc odpuścić niektóre rzeczy, tylko i robiłam swoje własne kolekcje i projekty indywidualne i dla marek zewnętrznych kolekcje i jakieś produkcje. A to dla były ciuchy, Monika, dokładnie? Czy jakieś ciuchy. biżuteria? Ciuchy. Mhm. Tak. Ciekawe. Więc no i później po tym uznałam, że jakoś muszę troszeczkę odpocząć i się poskładać, bo już tak się zapętliłam, za dużo pracowałam i trochę zaczęło mi to już obciążać, że tu projektowanie, tutaj butiki, tu online sprzedaż, promocja, także poszłam do agencji PR-owej. Tam znajoma prowadziła agencję PR-ową, już od lat mnie tam zapraszała, ale wcześniej nie było mi po drodze, więc wtedy poczułam, że tak, to jest ten moment, więc poszłam do tej agencji i tam byłam PR menadżerem od marki Garmin,
z którą też byłam wcześniej związana w tej dystrybucji, bo to była marka, którą miałam w portfolio. Także już też no, znałam ten brand, znałam całą ekipę. I, i, i co? I co z tym influencer marketingiem? Tam Jak to się właśnie stało? byli ci influencerzy i influencerzy też byli, jak prowadziłam swoją markę i to były początki, tak? Bo to były jakby tam wtedy były jeszcze te wszystkie jakieś szafiarki, blogerki, dopiero gdzieś ten Instagram się rozwijał, Facebook królował, także to były te czasy. Tam popracowałam jakieś 3 lata i zaszłam w ciążę. Więc była przerwa w karierze i jak wróciłam, to rozglądałam się za pracą. I gdzieś ten ogólnie klimat social media, trendów, rozwoju mnie po prostu pociągał i jakoś tak to po prostu tak naturalnie to rozumiałam. Więc w tym też rozważałam, że to może być ta moja ścieżka, następny krok. I zobaczyłam u koleżanki na Facebooku, że tutaj Metapik wchodzi do Polski i potrzebują kogoś, kto rozwinie produkt, więc się zgłosiłam. Ona do mnie, co ty, to jest Metapik, to są influencerzy, to tam nic ciekawego. Ja mówię, no właśnie, że ja chcę to robić, tak? Więc i tak już właśnie 8 rok to robię, także to wszystko, jak widzisz, jest tak w ogóle, jakby nie zaplanowałabym tego. Wynika z zainteresowań, z jakiejś zajawki, podążaniem za ciekawości, jakby takim podążaniem za flow, ale w dużej mierze po prostu to zaangażowanie, bo jeżeli to mamy, to nam się otwierają drzwi same. Po prostu w którym kierunku nie chcemy iść, to z mojej perspektywy wszystko można robić. Znaczy ja uważam, że w życiu nie ma przypadków. To jest moje osobiste zdanie i tak jak w poprzednim odcinku rozmawiałem z Maksymilianem i powiedziałem to, że pewnie pykało ci to dłuższy czas, co powiedziałaś w serduszku, tak to nazwałem. I ta intuicja poprowadziła cię w tym kierunku, tak? I ja widzę, Monika, jak cię poznałem, że no to widzisz, czy ktoś żyje tematem, czy nie, tak? To Tak, jak masz taką, wiesz, wysoką energię, to się czuje, no to po prostu jakby jak tak. przyjechałem do ciebie na spotkanie i o tym rozmawialiśmy, też ten temat się podobał. Może nie spędzam 24 godzin w social mediach, bo to jest męczące, ale widzę, jak ten temat jest ważny. No, sam nagrywam podcast, który później publikujemy w social mediach. Ten rynek influencer marketingu się... Właśnie jakbyśmy trochę, Monika, opowiedzieli, jaka jest wielkość tego rynku, żeby pokazać, gdzie jesteśmy w ogóle, albo w ogóle, gdzie jesteśmy jako Polska versus masz większą perspektywę. Mnie to zawsze interesuje, nie? Że nie patrzmy tylko na nasz rynek, tylko jak mówimy o digitalu, no to no limits. Nie? Znaczy, no okej, no są jakieś limity, ale można jakby rozpatrywać biznes w perspektywie więcej niż jednego rynku. Także tak, bo jako Metapik działamy na praktycznie już wszystkich rynkach europejskich. Ja zarządzam Polską, Czechy, Słowacja, Rumunia, Ukraina, więc tutaj ten nasz region. I tak szczerze mówiąc, to jak obserwuję te nasze rynki i rozmawiamy z innymi zespołami, to te wyzwania są bardzo podobne. I A też, powiesz 2 słowa właśnie o tych wyzwaniach, bo to jest ciekawe. To znaczy, to zależy Tyle, ile co. możesz. Więc może jakoś tam po kolei dojdziemy do tego. No. Dobra. No dobra, czyli jakbyś miała powiedzieć tak po chłopsku, ja lubię po chłopsku. No. Czy my jesteśmy, bo to mnie ciekawi, jak Polacy... Jesteśmy w sumie, jesteśmy bardzo mocnym rynkiem i bardzo rozwiniętym i też znacznie wzrasta świadomość tutaj już polskich marek odnośnie współpracy z influencerami, a tutaj chodzi mi o to, że
już są marki w stanie sobie dywersyfikować cele tych współprac. Czyli nie tak, że jakby jest tutaj, współpracujemy z influencerami i jest tylko jedna ścieżka, tylko jeden model współpracy, tylko jeden sposób doboru influencerów, tak? Tylko to wszystko dzieje się w zależności od celu. Ponieważ współpraca z influencerem, tak jak to może być na przykład tworzenie user-generated content, to może być budowanie świadomości marki, to może być też wykorzystywanie influencera w swoich materiałach wideo, foto, które marka wykorzystuje. Może to być właśnie cel sprzedażowy, tak jak też w dużej mierze u nas to, co my robimy, no to głównie opiera się na pozyskiwaniu nowych klientów i generowaniu sprzedaży. I tak wtedy w zależności po prostu od tego celu, to tak też ta współpraca powinna być skonstruowana i inny będzie dobór tych twórców do współpracy i tutaj wzrasta ta świadomość. Także to jest fajne. Też taki trend, który zauważam na przestrzeni tych lat, właśnie od kiedy pracuję w Metapiku, to jest to, że na początku właśnie marki podchodziły do współpracy z influencerami, tam albo robiły te współprace barterowe, albo jak te współprace płatne, no to wszystko na flatach, ustalenie, kto co robi, publikuje i raportujemy zasięgi, tak? A też jakby ten produkt, który ja z zespołem tutaj rozwijamy w Polsce, z którym startowaliśmy, to on umożliwia rejestrowanie ruchu, sprzedaży i my zaczęliśmy się przyglądać tym markom, czego one potrzebują, po prostu jakie są ich cele i jak my możemy te cele zrealizować przy użyciu technologii, którą tworzymy i tego, co nam dają influencerzy działający na swoich profilach. I właśnie to jest taki trend, który też widzę, że coraz więcej marek zaczyna już patrzeć też na te działania, oceniając nie tylko zasięgi, wyświetlenia, tak, tych materiałów ustalonych, ale właśnie patrzą też na sprzedaż rejestrowaną. W sumie tam z takiego globalnego raportu wynika, że ponad 80% marek deklaruje, że mierzy sprzedaż ze swoich działań influencer marketingowych, jednakże tylko tam ponad 20% na podstawie tych sprzedaży ocenia efektywność. Ale to jest też jakby powodem jest to, że ten tracking sprzedaży, te możliwości rejestrowania sprzedaży, przypisania do twórców są bardzo ograniczone, bo co mamy? Albo linki afiliacyjne, które tak naprawdę no, działają w Instagram Stories najskuteczniej, albo mamy jakieś kody, czy zapisy do newsletterów, tak? Gdzie co też u nas to nie jest takie popularne, ale gdzieś tam w Stanach to bardziej działa. Także to jest to, że się po prostu już zaczynają marki przyglądać, jaki jest z tego zwrot. I tak jak my zaczynaliśmy i głównie nasze kontakty były z działami performance, czyli tymi, które są odpowiedzialne też tutaj za współpracę z siecią afiliacyjną, czyli takie stricte zorientowane na sprzedaż, na generowanie sprzedaży w online. Tak teraz w większości naszych współprac dołączają do nas działy brandingu. Tak, i już te kampanie planujemy z innymi działami, gdyż one też już zaczynają właśnie mierzyć, monitorować, liczyć to, jaki jest zwrot z tych inwestycji. Czy tak naprawdę pierwszy taki kluczowy wniosek, to pamiętam przy pierwszym naszym spotkaniu, że żeby sobie właśnie te cele postawić, bo to, ja wiem, Monika, to jest dla nas wszystko takie oczywiste, nie? Natomiast
sama wiesz, że nie jest dla Tak. wszystkich, więc dlatego nagrywamy tą rozmowę, czyli najpierw warto sobie określić ten cel. No dobrze, a powiedz mi, czy to jest dla wszystkich branż? To znaczy, każda branża potrzebowałaby trochę innego podejścia i być może też nie każda branża na każdym portalu społecznościowym odnajdzie swoich odbiorców. Więc przykładowo, no, my działając jak działamy, jeżeli naszymi klientami są sklepy internetowe, i naszym celem jest generowanie ruchu, rejestrowanie sprzedaży, to działamy na tych linkach, więc aktualnie większość odbywa się na Instagramie. Okej. Te działania, które robimy, żeby one jakby trwały długofalowo, bo taki jest też zamysł, że to są miesięczne i wieloletnie współprace, które prowadzimy z markami, to te sprzedaże muszą być tam rejestrowane, czyli to są takie impulsywne zakupy, więc to są też takie produkty i w takiej półce cenowej i takie, które po prostu się kupuje często. Rzucisz jakiś przedział, Monika? Rzucisz, to jest, nie wiem, 100 Cenowo? zł, 200, tak, No tak nie wiem, no żeby... tam do 800 zł, tak, Okej. powiedzmy. Bo już tam jak są, no to już taka powiedzmy, no gdzieś tam granica, tak? I jeśli chodzi o kategorie, no to głównie to jest moda, akcesoria, beauty i przy beauty no to też na przykład najlepiej będą performowały drogerie, gdzie są też zróżnicowane produkty. Trudniejszym produktem będzie sklep z dermokosmetykami do pielęgnacji twarzy, co jest no, takim wyzwaniem, tak? Też świetnie sprawdzają się produkty wystroju wnętrz, małe AGD, więc takie produkty, jakby to nazwać, sfeminizowane jednak, bo to też Instagram jest takim medium sfeminizowanym. Tam głównie kobiety są aktywne na tym profilu zakupowo, nawet jeżeli są profile prowadzone przez mężczyzn i niby oni polecają produkty dla mężczyzn, to odbiorcami tam są też kobiety. I to kobiety Czy kobiety kupują dla swoich mężczyzn? Tak, dokładnie. Okej. Powiedz mi, co z tym TikTokiem? Bo ja tak próbuję, ja trochę z racji na to, że zacząłem się tym zajmować podcastowaniem, no to też rzucamy różne rzeczy, też tak patrzę, wrzucam na jedną platformę, na drugą, raz działa na jednej, raz na drugiej, próbuję to odczarować. Powiedz mi z twojej perspektywy, czy tam wy coś robicie na TikToku z klientami i jak to wygląda? Robimy. Z TikTokiem jest tak, że no tam wiadomo, no jest głównym tym placementem to są wideo na TikToku. Pod tym wideo, do tego wideo na ten moment mamy rok 2025 czerwiec. Nie możemy zamieszczać linków klikalnych, słuchajcie. No bo To na się rolkach zmieni. na Instagramie też chyba nie ma takiej Na dalej rolkach opcji, też co? nie, No tylko w nie, Instagram właśnie. Stories, no. Tylko Stories, no właśnie. Więc to jest to. Także tam współpracę prowadzimy we flatach, czyli tam w stałej opłacie za ustalone wideo. I też jest takie wyzwanie, że zasięgi, jeżeli tam influencer prowadzi swój profil i postuje filmy, które nie są reklamą, to one mają dużo większe zasięgi, a jednak te oznaczenia reklam, te zasięgi mocno obcinają, więc tutaj też trzeba to wtedy dopalać płatnie, żeby po prostu trochę przyboostować już ten content, który został wyprodukowany. I w związku z tym, że nie ma właśnie na TikToku tej możliwości zamieszczania klikalnych linków do wideo bezpośrednio, to tam funkcjonuje coś takiego jak link in bio. Czyli odsyłanie tych użytkowników do tego właśnie linku w bio. I tutaj mamy do tego takie rozwiązanie stworzone, zintegrowane też z naszą platformą Metapik,
że influencerzy, to się nazywa Zezam, i influencerzy tworzą taki swój one-pager, na którym zamieszczają zdjęcie lub wideo, link do produktu, czyli wtedy ci twórcy już się przyzwyczajają, że zawsze w tym bio oni znajdą właśnie na stronie Zezam te produkty, które są komunikowane przez influencera, czyli tam po prostu tę selekcję, także na ten Czy moment taki to krok takie, pośredni. Czyli cyk, takie jest TikTok, tak, rozwiązanie. idziesz do waszej apki i tam jest ten link dopiero wtedy, tak, do tego produktu. Idziesz w sensie, no jesteś sobie na TikToku, oglądasz czyjeś wideo, wchodzisz na profil tego influencera, on tam ma link w bio i tam już właśnie wchodzisz na tą stronę, gdzie są te produkty rekomendowane przez influencera, więc to, co on aktualnie poleca, to tam powinno się znaleźć. I tak użytkownicy TikToka już są do tego przyzwyczajeni, że to tak działa. Monika, trochę powiedzmy o tym, jak to zrobić dobrze, w sensie jak zaplanować dobrze taką współpracę, żeby fuck-upu nie zaliczyć, bo też trochę rozmawialiśmy przy kawie, pamiętam o przekrętach, Mhm. które są, no nie wszyscy są uczciwi na rynku. Powiedzmy trochę o tym, bo na tyle, ile możesz. O przekrętach? W sensie nie, Ale jak to wiesz, dobrze... wiesz, co jest najlepsze? Ja to może jestem też zbyt taka ufna i empatyczna, ale jakby ci ludzie, którzy przekręcali, to ja nie wiem, oni chyba wszyscy naprawdę nie byli świadomi tego, że oni robią źle, bo to naprawdę, bo to często jakby są takie sytuacje, że tak jak widzimy różne na przykład tam grupy, czy ktoś tam pisze na Instagramie, słuchaj, tutaj możesz zarobić, wystarczy 2 godziny dziennie, chodź, powiem ci, co masz robić. No i tworzą się takie właśnie grupy zamknięte, gdzie ludzie umawiają się na jakieś akcje w stylu tam sobie klikanie, lajkowanie, wchodzenie w linki, tak? Więc i część z nich, jeszcze najlepsze to, że te grupy często są płatne i tam mają takie regulaminy, że kto tam. Czyli grupa, która se klika nawzajem. Urlop trzeba brać, jak się nie jest aktywnym. Słyszysz? No, Czyli krótko mówiąc, grupa, która se klika nawzajem, tak? Swoje Tak. rzeczy. tak. I Boże, no wchodzi, to i właśnie o tym wyświetlenia mówię. nakręca, no. Także no. To jak to dobrze, Monika, to jest okej. To powiedz mi jakby tak na razie też, bo to też są odbiorcy naszych, wiesz, ludzie, którzy nas oglądają, też pracują w jakichś firmach, tak? Niektórzy są na początku, ale też wiem już, że ludzie, którzy są, to jak to dobrze zrobić, żeby tak zaplanować? Okej, no jak ktoś ma was, w sensie MetaPik, to wy pomożecie, ale jak powiedzmy ktoś decyduje się i, no nie wiem, idę sam To się spróbuję. starzy, no i się nauczy. Więc no bo to tak ciężko tak się, bo my już na przykład wiemy, że jak on followuje kogoś, czy tam ktoś jemu lajkuje, to znaczy, że jest powiązany, to już takie, to po prostu to już tam dziewczyny to wyłapują od razu, tak? Ale to też musiałyśmy najpierw w ogóle to rozpracować, jakieś takie różne grupy. No a to było widać, bo tam był ruch, a w ogóle nie było sprzedaży. Także to też było jakby takim impulsem do zwrócenia uwagi. A tak jak firma tam zaczyna współpracę z influencerami i wybiera sobie tam 10 twórców czy iluś do współpracy z najlepszą intencją generowania sprzedaży, no to kluczowe jest to, żeby sobie zapewnić w ogóle możliwość monitorowania tej sprzedaży. Więc albo właśnie współpraca z nami, albo tworzenie swoich własnych linków, które umożliwiają śledzenie konwersji i ruchu, który napływa od poszczególnych twórców. I też tam ostatnio się odezwał do mnie znajomy i mówi, no Monika, to weź tu mi powiedz, bo tu ruszyliśmy ze swoim brandem i powiedz mi, jacy tam u was najlepsi influencerzy, którzy sprzedają, to ja bym ich tu do nas włączył, nie? Już tam pomijam to, że nie dzielimy się takimi informacjami, ale to tak do końca nie działa, bo nawet u nas, mając grupę tych w Polsce miesięcznie działających aktywnie 400 twórców, to nie każdy się sprawdzi w każdym brandzie.
To jest No tak, tak. że prowadzimy takie stałe kampanie ongoingowe, włączamy grupę twórców i monitorujemy po prostu ich statystyki i wtedy widzimy, u kogo produkt się sprawdza, u kogo brand się sprawdza i wtedy podejmujemy decyzję, tak, co dalej, więc on mówi, no bo tam zrobiłem tam, nie wiem, 20 czy iluś i zgadnij, ilu sprzedaję. Ja mówię, no tam, że kilku, no 4 i właśnie, ja mówię, no ale to tak to wygląda, no to jakby zostawiasz 4 i szukasz podobnych, no. Także tak to mniej więcej wygląda, no. Albo w kasie, albo w czasie. No jak chcesz sam próbować, no to Tak. z dużym prawdopodobieństwem jakieś fuck-upy Tak, zaliczysz. No dobra, ryzyko Monika, trochę większe, bo trzeba gdzieś tam samemu wtedy przetrzeć tę ścieżkę i doboru i w ogóle tego wypracować sobie jakieś procesy, jakiś know-how, jak tym zarządzać, ale to wiesz, no też we współpracy z agencjami, no to też jest jakiś proces, tak? Że tak jak przychodzą do nas czasami marki i mówią, że tu chcą kampanię na test. A nasze kampanie no, mają to do siebie, że one są długofalowe, monitorujemy wyniki, optymalizujemy, żeby jakby w czasie wyłaniać tych też najefektywniejszych twórców, a tu ktoś przychodzi z takim mikrobudżetem, gdzie możemy na przykład włączyć 3 profile tylko i on chce na test, żeby przetestować, czy to działa. Więc no pytanie jest, co ta osoba chce przetestować, czy działa link i działają wejścia na stronę, czy wiesz, no bo czy to co? Bo także rozmawialiśmy o tym minimalnym czasie, nie? W sensie to jest to, co powiedziałaś, że można kasę zawsze wydać, tylko czy to będzie miało sens w ogóle, prawda? No taką, bo mówiliśmy tam mniej więcej o miesiącu, dobrze pamiętam, Monika? To jest ten taki minimum czas? taki miesiąc w sensie, żeby w ogóle zobaczyć i móc podejmować jakieś decyzje. Natomiast jeśli chodzi o współpracę z influencerami, to jednorazowa wrzutka to nie jest rozwiązanie. Tak? Decydując się na to, no to już trzeba planować, że to będzie jakiś proces długofalowy, że te działania będą powielane. Teraz właśnie marki też to obserwujemy taki trend, że opierają się na współpracy długofalowej z tymi samymi influencerami, czyli jeżeli ktoś jakby dobrze no, pasuje pod względem kontentu, wyników do marki, to ta osoba jest na dłużej z tą marką związana i to jest no, dla obu stron korzystne, tak? I też wizerunek tej marki na profilu tego influencera się wzmacnia, wiarygodność. Także takie jednorazowe to nie wiem, no czasami można sobie coś tam wrzucić, ale no docelowo to nie jest rozwiązanie, tak? Więc nawet jeżeli mamy jakiś mniejszy budżet, no to chyba lepiej to po prostu podzielić i tak te nasze działania dostosować, ale żeby jednak one były cykliczne. Okej, no to jest chyba ważny wniosek. No dobra, Monika, no to powiedz, to w jakim kierunku to będzie szło? No i sam widzę też, że pojawiają się tacy ci influencerzy stworzone przez aplikacje AI. Powiedz trochę, jak ty to widzisz z tej swojej perspektywy no, ekspertki w temacie. Czy to już jest duży temat, ci influencerzy AI, nie wiem, czy jak to nazwać, jak to nazywasz? Mhm. To znaczy, no, u nas nie mamy doświadczenia we współpracy z takimi profilami, natomiast jest to zjawisko, jest to ciekawe zjawisko. Takie profile, one zdobywają dużo followersów, bo ludzie są zainteresowani tym, po prostu to jest jakaś taka nowość, taki wow, więc z ciekawości klikają follow, tak jak klikają przy celebrytach, którzy gdzieś tam wyłaniają się po różnych programach telewizyjnych, więc to jest to. Natomiast tam no, na ten moment nie ma tej relacji między influencerem a followersami, żeby na przykład też takie profile one mogły zdobywać zaufanie. Okej. Ale tak sobie myślałam o tym, jakby to jeszcze trochę podkręcić i na przykład gdyby takie profile mogły dobierać produkty pod tą swoją grupę docelową, analizując to, jak ta grupa reaguje i po prostu stawać się takimi
profilami właśnie tymi promocyjnymi, dealowymi, które na tym się opierają, no to mógłby być ciekawy kierunek. I też myślę, że najważniejsza to jest świadomość nasza, odbiorców tych treści, świadomość tego, że to jest profil wygenerowany sztucznie, tak, że to nie jest osoba, że no, Czy to jednak zaufanie ma znaczenie, z tego co tak. chcesz powiedzieć? Okej. Zaufanie i w ogóle no, jakby influencerzy. Jedno to jest to, co widać na ich profilach, co publikują, a jakby drugie albo i więcej to się odbywa na DM-ach czy w komentarzach, więc tam są no już bezpośrednie rozmowy z tymi followersami na różne tematy, które tam są i o produktach, i o jakichś właśnie zagadnieniach poruszanych. Także to nie jest tylko to, co widać w feedzie. No dobrze, Monika, ty już masz spory zespół. To teraz przejdźmy do tego modułu, nazwijmy rozwojowego dla naszych odbiorców podcastu. Może od tego zacznijmy w ogóle. Czy jakbyś ty szukasz do siebie osób, do teamu, to na co zwracasz uwagę, co jest kluczowe? Jakbyśmy mogli, jeżeli to możliwe, wziąć pod uwagę takie osoby, które mają niewielkie doświadczenie. Mhm. Dla mnie bardzo ważna jest ta chęć w ogóle, chęć pracy, chęć robienia czegoś. Ważne jest dla mnie jednak doświadczenie, przepraszam, nie doświadczenie, tylko wykształcenie, bo to, że ktoś studiował, skończył studia, to jednak no, oznacza, że gdzieś musiał się trochę przysiąść, pouczyć, skoncentrować na jakimś materiale, coś tam przerobić. Także to jest też, no to jest też kluczowe, bo nasza nauka i nasz sukces, no to jakby to się nie kończy na studiach, tak? Więc wciąż się uczymy i to jest ważne, żeby się potrafić uczyć, skupić, poświęcić czemuś, żeby dojść do jakiegoś celu. Dobra, także Po angielsku jest takie słowo resilience, lubię to słowo, nie? Czyli czy jak ktoś przebrnął, no i ty i ja o byliśmy, czym no świadczy. o czym świadczy? No te testy, te egzaminy, no trzeba było chodzić na te zajęcia, w weekendy studiowałem, no to było wkurzające, tak? Większość moich znajomych wtedy gdzieś tam odpoczywała, imprezowała jako młody człowiek, no byłem na zajęciach, tak? Więc faktycznie, no o czymś to świadczy. Mhm. Także na to zwracam uwagę. Też no, na Czy to. są jakieś kierunki, Monika, które najlepiej twoim zdaniem się sprawdzają? No w twoim teamie nawet, jakbyś wzięła twój team, tak pi No razy więc drzwi. myślę właśnie tutaj też tutaj mieliśmy taki temat, który u nas w teamie też krąży i że dużo jednak w tym influencer marketingu jest ludzi, którzy mają takie wykształcenie humanistyczne, gdzieś po dziennikarstwie czy psychologii, natomiast mniej jest ludzi, którzy są po ekonomii czy jakichś naukach ścisłych, a do mojego teamu my właśnie szukamy kogoś, kto no, ma takie obycie w social media, śledzi to, rozumie, tak? Te działania Są influencerów. jakieś KPI twarde, które sprawdzasz, nie wiem, kto ile ma followersów i tak dalej, bo to o tym nigdy nie rozmawialiśmy, ale to może być Znaczy ciekawe tych, co dla przychodzą odbiorców. do nas do pracy? Tak. Patrzysz, jak Jest. prowadzą swoje social media, jak to wygląda? No, w sumie tak. No nie, no, znaczy No dla mnie to by było naturalne. Ale nie na siłę, no to są prywatne profile, więc ale też mamy w zespole kilka osób, które dołączyły do nas i są influencerkami. I też na przykład była taka ścieżka, że najpierw z nami pracowały jako influencerki, a później dołączyły do naszego zespołu. No, ale właśnie co miałam powiedzieć, że u nas ważna jest właśnie i ta komunikacja, bo to i znajomość tych social mediów, ale też te umiejętności analityczne, żeby rozumieć dane.
żeby potrafić wyciągać wnioski, ponieważ my działamy na danych. Codziennie przypatrujemy się tabelkom, różnym wykresom, wskaźnikom i na tej podstawie dalej analizujemy działania i zarządzamy po prostu tymi kampaniami. Także to jest ważne. No i też w tych rozmowach, tak na przykład jak się z tym spotykam, że spotykam się z kimś na rozmowie rekrutacyjnej i proszę kogoś, żeby opowiedział o swoim doświadczeniu tam po kolei, gdzie się uczył, gdzie pracował. I niektórzy się oburzają, że czy ja jakby nie przeczytam tego CV. A to nie o to chodzi, bo wtedy jak ktoś opowiada o tym, to dopiero można się dowiedzieć tak naprawdę, jakby co to oznacza i też jaki kto ma do tego stosunek. Czy to na przykład była ścieżka kariery zaprojektowana przez mamę, tak? Czy to jest wynikiem w ogóle jakiejś drogi i ciekawości. Także... No dobra, z takich miękkich rzeczy, takich, nie wiem, predyspozycji, jak szukasz do teamu, to co jest tutaj ważne? Na pewno już powiedzieliśmy sobie, jak to się... Komunikatywność, no właśnie. Ważna jest bardzo komunikatywność, jakaś taka odnajdywanie się też w dynamicznym, zmieniającym się otoczeniu, bo współpraca z influencerami, gdzie w jednej kampanii masz do skoordynowania ponad 200 twórców, tam jest bardzo rozproszona ta komunikacja, więc z tym trzeba sobie radzić. Tam codziennie dzieją się rzeczy, których się nie spodziewasz, więc trzeba reagować. Często są jakieś sytuacje też kryzysowe, z którymi po prostu, które trzeba rozwiązywać, więc to jest to i umiejętność takich nawiązywania i budowania partnerskich relacji eksperckich, zarówno z influencerami, jak i z klientami. Okej, no dobra, wiesz co, bo wiem, że to jest trudne pytanie, ale jakbyś tak się zastanowiła, co odróżnia, bo to jest pytanie, które zawsze mnie ciekawi. Byśmy wzięli dobrą specjalistkę z twojego teamu, albo w ogóle od tego obszaru. Ja mam same dobre. Ja wiem. Nawet dołożyłem do tego, może nie bezpośrednio, ale pośrednio paluszek. Ale nie, jakbyśmy wzięli dobrych specjalistów z tego obszaru, tym się zajmuję, od doskonałych. Tak jakbyśmy taką spróbowali esencję wyciągnąć, to co właśnie, bo to jest cienka granica, prawda? Ale właśnie, co odróżnia tych super top of the top od dobrych? Co trzeba mieć? Wiesz co, to do końca tak nie działa, bo to działa zespół. U nas w zespole na przykład jest dużo top specjalistów, a każdy ma inne kompetencje. I każdy sam może nie byłby taki doskonały, bo jeden lepiej radzi sobie w rekrutacji twórców, inny lepiej radzi sobie w analizie danych, w optymalizacji kampanii pod względem sprzedaży, więc czy ktoś będzie miał więcej pomysłów na to, co możemy zrobić dla tego brandu. Także to są tak zróżnicowane kompetencje i kluczem też jest to, żeby budować zespół, który będzie współpracował, mając te zróżnicowane kompetencje, bo bardzo ciężko jest znaleźć jedną osobę, która będzie miała to wszystko. Która będzie występowała na scenie, a jednocześnie będzie analitykiem i świetnym team liderem, wiesz. No to jest, słuchaj, nie jest tajemnicą, że w tych rekrutacjach chwilę byłem i każdy tak zaczynał. Adam, panie Adamie, ta osoba ma mieć to. Tak. Ja mówię, super, mówię, kartka, wiesz, czy ogłoszenie, Word, wszystko przyjmie, tak? Można sobie napisać, czyli ten teamwork, i rola menadżera, żeby dobrze, bo to jest temat, który po prostu tak często się pojawiał w rozmowach, czyli poznanie na tyle swojego pracownika, żeby najlepiej go alokować do tych zajęć, w których on się najlepiej odnajdzie. Tak. Czyli tutaj menadżer, po prostu to jest rola menadżerska, żeby to zdefiniować,
i też zaplanować sobie rolę w zespole. Okej, no to Ale jest też myślę powiem ważne. Ci, Adam, że to nie do końca też tylko jest rola menadżera. To moim zdaniem jest rola każdego z nas, tego pracownika też, żeby on poznał siebie i on wiedział, w czym się dobrze czuje i w czym chce się rozwijać, bo to nie jest tak, że ktoś do ciebie przychodzi i mówi: o Adam, ja tutaj mam dla ciebie taką ścieżkę kariery, tak? Już tu wszystko jest przygotowane, zapraszamy. Tylko no to rzadko kiedy to tak jest. To raczej to wygląda tak, że ty coś robisz, czymś się rozwijasz, wykazujesz inicjatywę, mówisz, że masz nowy pomysł, chcesz obejmować jakby kolejny jakiś zakres odpowiedzialności i to w ten sposób raczej. I ja jestem za tym, żeby to tak wyglądało i też w moim zespole też na to stawiamy, tak? Czyli tą proaktywność, że jeżeli chcesz do czegoś dojść, no to jakby bardzo proszę, tak? Chcesz coś robić? Bardzo proszę, zapraszam. A jakby totalnie mnie tam gdzieś triggeruje coś takiego, bo tutaj to ja już nic, tylko mogę być tutaj tym menadżerem od kampanii, już nic, mnie tu więcej nie spotka w tej firmie, tak, ale jakby, ale co, coś z tym robisz? Jakby, co chcesz robić, gdzie chcesz być, tak? To No właśnie powiedz w ogóle, co chcesz robić. No, w sensie tak, tak, znaczy generalnie temat ścieżek rozwoju trochę leży u nas na rynku. Niewiele firm tym zarządza. Ja nakręciłem dwa odcinki wcześniej, też polecam, jeżeli dotrwałeś do tego momentu odcinka, nakręciliśmy odcinek o testach Galupa, tak? Bo są pewne rzeczy, tak jak to Monika na początku powiedziała, że czujesz w środku, że coś cię kręci i po prostu idziesz w tym kierunku, a jeżeli chciałbyś zgłębić temat, no to Galup jest na przykład jednym z takich rozwiązań, można sobie zrobić taki test i można z kimś o tym pogadać, tak? Jeżeli potrzebujesz coś wyklaryfikować sobie, to można to zrobić. To nie są jakieś bardzo duże pieniądze, to jest, jak ktoś już trochę pracuje, to pewnie trochę kasy ma odłożone i można to zrobić. Wszystko zależy od ciebie, tak? Ja też uważam, że ta proaktywność, Monika, no to jest mega istotna i ja zawsze uważałem, że to wyróżniało tych dobrych ludzi, których ja miałem na pokładzie wcześniej. To chyba było to, tak? Że ktoś chciał, przychodził, męczył mnie, za to przysłowiowe ucho mnie ciągnął, Adam, ja chcę zrobić to, pomóż mi w tak, tym. No i większość tematów generalnie się udawała, tak? Tylko drodzy słuchacze, oglądacze, no my menadżerowie nie jesteśmy też alfa i omega. Nie jesteśmy w stanie odczytać wszystkiego, co tam w głowie wam siedzi. Ty, Monika, tak. masz duży team, każdy coś tam ma w głowie, no jak ci nie przyjdzie, pewnie i nie powie, No bo to nie, wszystkiego a też nie... poza No tym to właśnie, też na przykład, no nie wiem, spotykam się z taką osobą, która jej jest źle, ale ona nie wie co, tak? Więc no to ja może to, a może to, a może to, a nie, to może nie, ale nie to dlaczego to niby. Więc jakby to też no, nie tędy droga. Więc kluczem, tak jak mówisz, są te różne testy kompetencji, rozpoznanie siebie, tego, w czym jest się dobrym, co się czuje, ale to też myślę, że to ciężko jest tak na starcie już wiedzieć, tak? Bo to się jakby potwierdzę. tak, już się pracuje i wtedy dopiero czujesz, że na przykład ten rodzaj pracy jakby no nie do końca na dłuższą metę ci odpowiada, że bardziej lubisz większą dynamikę, czy rozmawiać z ludźmi, czy nie rozmawiać z ludźmi, więc tego tak na początku to można nie wiedzieć. Co ja miałem taki myk, podpatrzyłem, to się podzielę. Sam zastosowałem, tak? Takie ćwiczenie na sobie. Słuchaj, to też w podcaście jakimś gość na YouTubie go wyhaczyłem. I sam miał taką zasadę, że nawet tam zrobił screen z kalendarza i pokazał, że na zielono zaznaczał sobie rzeczy, które dodają mu energii. Na czerwono, które mu zabierają energię. I na żółto takie neutralne. Ja słuchaj sobie przez kilka tygodni zrobiłem i powiem ci, że naprawdę świetne ćwiczenie. Znaczy to tylko potwierdziło moje gdzieś tam, wiesz, no ja wiem jak się czuję, jak robię podcast, no to jest na zielono. Są Mhm. pewne rzeczy, które są na czerwono i jak tylko mogę je wyoutsourcować to na czerwono, no to praca wtedy jest dużo przyjemniejsza, prawda? Więc, Oczywiście. więc pewnie jest sporo takich myków, ale ten jest najprostszy, bo nie wymaga, nie wiem, instalowania aplikacji, tylko sobie oznaczasz nie wiem, czy w Outlooku, czy w Google, czy jakimkolwiek innym kalendarzu kolorami i patrzysz sobie po tygodniu,
które rzeczy, wiesz, na jakim kolorze są, więc dobra, No, czas nam się, Monika, kończy. Gdzie cię można podejrzeć? Jak ktoś by chciał się coś więcej dowiedzieć myślę, że tak na twój temat. profesjonalnie to na LinkedInie. Widzę, że jesteś aktywna. Coś tam, coś tam. Tak, też widzę. Powiedz mi, czy są jakieś Na pewno jestem. tak, Czy czy są aktywny, jakieś to na pewno. podcasty, nie wiem, może masz jakieś rzeczy, które ty byś chciała zarekomendować, z których, albo miejsca, z których ty czerpiesz inspirację? Wiesz co, prawdę mówiąc, to ja tak na bieżąco to czerpię inspirację głównie z rozmów z influencerami, z klientami, więc to jest coś ze swoim zespołem, to jest to. Natomiast czasami też potrzebuję gdzieś tam się zbriefować, co się dzieje poza moją bańką, więc wtedy wchodzę na Spotify'a czy na YouTube'a i wpisuję, wiesz, no na przykład ten influencer marketing, e-commerce, czy jak zarządzać influencerami. A też są takie no, nazwiska, które gdzieś dużo publikują z tej tematyki, jak Kamil Bolek, czy Wojtek Kardyś, tak? Czy tam jakieś są publikacje Sprawny Marketing, więc to są no, jakieś takie rzeczy, z którymi można wystartować, żeby gdzieś tam się nie nadziać, tak? No i wtedy warto sobie posłuchać, pooglądać właśnie, co mówią inni i zdobyć rozeznanie, wyrobić własne zdanie. Teraz jak wpiszesz influencer marketing, mam nadzieję, że nasz film pojawi się wysoko. Czuję, że tak będzie. Dobra. Dobra, Monika, dzięki wielkie bo czas nam się skończył bardzo szybko, jak Wiedziałam, że ostatnim tak razem. będzie. Ja też. Dlatego musimy się kontrolować. Drogi widzu, jak dotarłeś do tego momentu, daj suba, daj lajka, komentarz, jeżeli podobał ci się odcinek. Co tydzień nagrywamy nowe, codziennie jest short z najciekawszymi fragmentami rozmowy. Także wielkie dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Dzięki.